Dzień dobry. W odpowiedzi na wiele telefonicznych pytań dotyczących konfiguracji sterownika centralnego postanowiliśmy nagrać cykl filmów dotyczących tego zagadnienia. Zapraszam do oglądania. Pierwszą część chciałbym poświęcić na przedstawienie procesu rejestracji jednostek wewnętrznych w sterowniku centralnym UTY DCGYZ, niezależnie od tego, którą wersję sterownika Państwo posiadają, DCGYZ1, Z2 czy też Z3. Możemy wyróżnić dwie podstawowe metody rejestracji. Pierwsza to rejestracja numeru adresu. Podczas tej metody rejestrowane są wszystkie jednostki wewnętrzne w danej sieci komunikacji, począwszy od najmniejszego adresu do największego. Druga metoda to rejestracja ręczna i podczas tej metody ręcznie rejestrujemy jednostki wewnętrzne poprzez wpisanie numeru adresu chłodniczego oraz adresu jednostki wewnętrznej w danym układzie chłodniczym. Wejdź w ustawienia instalacyjne. Wpisz hasło. Fabryczne hasło to 4 zera. Następnie wybierz opcję rejestracji jednostek wewnętrznych. Wybierz jedną z dwóch metod rejestracji jednostek wewnętrznych. W naszym przypadku będzie to opcja numer 1, czyli rejestracja numeru adresu. Zanim przejdziemy do samej procedury rejestracji, musimy jeszcze wybrać dodatkowe nastawy w rejestracji jednostek wewnętrznych. Wprowadzenie zakresu adresów. Funkcja ta pozwala na przyspieszenie samego procesu rejestracji, gdyż wyszukuje jednostki wewnętrzne w ramach ustawionych zakresów, a nie skanuje systemu po wszystkich adresach. Możemy ustawić maksymalnie 3 zakresy adresów. W tym wypadku wybrałem zakres adresów od 00 do 05. Status trybu priorytetu sieci. Nastawa ta pozwala na wybór pomiędzy tryb PRIO i normalny. Tryb PRIO przeprowadza skanowanie poprzez zatrzymanie systemu. Metoda rejestracji. Tu do wyboru mamy funkcję Nowy, która to funkcja usuwa zarejestrowaną jednostkę wewnętrzną, aby zarejestrować ją od nowa, oraz funkcja Dodaj, gdzie rejestrowane jednostki dodawane są do wcześniejszych zarejestrowanych jednostek. Kolejną i ostatnią nastawą jest wybór pola Utwórz nową grupę automatycznie. Kiedy to pole jest zaznaczone, utworzona zostaje grupa wyłącznie z nowo dodanych jednostek wewnętrznych. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, nowo dodane jednostki wewnętrzne nie zostaną przypisane do żadnej grupy. Kiedy już wybierzemy interesujące nas opcje, możemy przejść do samej procedury rejestracji, którą uruchamiamy za pomocą przycisku Rejestracja, gdzie po pojawieniu się komunikatu o tym, że jednostka wewnętrzna jest zarejestrowana w podanym zakresie adresu układu chłodniczego, naciskamy ponownie przycisk Rejestracja. Po zakończeniu procesu rejestracji wyświetli się lista zarejestrowanych jednostek, którą oczywiście należy sprawdzić, czy jednostki zarejestrowane są równe liczbie rzeczywiście zamontowanych jednostek. Jeżeli wszystko odbyło się prawidłowo, naciskamy przycisk OK i możemy przejść do dalszych ustawień. Rejestracja ręczna. Ten sposób rejestracji pozwala na zarejestrowanie konkretnej jednostki wewnętrznej poprzez fizyczne wpisanie adresu jednostki wewnętrznej. Na ekranie głównym naciśnij przycisk menu. Wejdź w ustawienia instalacyjne. Wpisz hasło. Fabryczne hasło to 4 zera. Następnie wybierz opcję rejestracji jednostek wewnętrznych. Wybierz jedną z dwóch metod rejestracji jednostek wewnętrznych. Tym razem będzie to opcja numer 2, czyli rejestracja ręczna. Po wybraniu opcji rejestracja ręczna musimy wybrać adres układu chłodniczego i adres jednostki wewnętrznej. Pozwala to wskazać, którą konkretnie jednostką wewnętrzną chcemy zarejestrować. Oczywiście, aby to uczynić, te dane musimy znać wcześniej. Informacje o tym, jak adresować jednostki wewnętrzne, zawarte są w filmie pod tytułem Adresowanie ręczne w systemach VRF. Dodatkowo jeszcze należy wybrać nastawę w polu Utwórz nową grupę automatycznie. Kiedy to pole jest zaznaczone, utworzona zostaje grupa wyłącznie z nowo dodanej jednostki wewnętrznej. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, nowo dodana jednostka wewnętrzna nie zostanie przypisana do żadnej grupy. Po wyświetleniu się zapisanej jednostki naciskamy przycisk OK i możemy przejść do dalszej konfiguracji. Jakie nastawy jeszcze możemy wybrać na sterowniku centralnym UTY DCGYZ, dowiecie się z naszych kolejnych filmów. Dziękuję serdecznie za uwagę
i zapraszam na kolejne filmy z cyklu SOS dla serwisanta. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału na YouTubie. Do zobaczenia!